Materiał przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. Cześć, jestem Karol. Pewnie zastanawiacie się, co ja tutaj robię i czy dam wam wykład o tym elitarnym trunku, jakim jest whisky. Muszę was rozczarować. Nie będzie aż tak elitarnie, ale na pewno bardzo ciekawie. Od czego w ogóle to się wszystko zaczęło? A zaczęło się od tego, że w 2004 roku wyjechałem do pracy na praktyki do Szkocji, ponieważ z zawodu jestem kucharzem. No i te praktyki bardzo były przyjemne, bo po praktykach, po pracy chodziliśmy sobie do pubu. I wiadomo, jak to w pubie, jest piwko, a w Szkocji jest i whisky. I są single malty. I jest dużo single maltów. I są ludzie, którzy się na tych single maltach znają i jednocześnie są twoimi kumplami z pracy i zaczynają cię o tym, na ten temat edukować. Co to w ogóle jest single malt? Single malt w największym skrócie to whisky, która powstaje w jednej destylarni z zasłodowanego jęczmienia. I był Albert, był Billy, dwóch dżentelmenów, dwóch stałych bywalców pubu. I Albert z Billym, nie wiem, czy to była ich misja, myślę, że niekoniecznie, ale postanowili w pewnym momencie mnie trochę wyedukować. Najpierw dostawałem różne delikatne single, później po jakimś czasie zaczęliśmy przechodzić do trochę ciekawszych, trochę bardziej intensywnych smaków, a w którymś momencie dali mi też whisky torfowe. Dzięki temu jestem też ich wielkim fanem. Miałem takie jakby naturalne przejście właśnie od delikatniejszych smaków przez te bardziej mocne do właśnie tych torfowych. Kiedy się pracuje na kuchni, to też bardzo dużo alkoholu używa się do gotowania. Czy to do sosów, czy to do marynowania mięsa. Także alkohol na kuchni jest używany w bardzo dużych ilościach. Whisky w Szkocji pije się troszkę inaczej. Single malty głównie Szkoci piją z wodą. Kiedy dolewa się do niego wody, uwalnia dodatkowe bukiety, ponieważ olejki eteryczne zawarte w single maltach pod wpływem wody się dodatkowo uwalniają. A mało tego, kiedy obniżymy delikatnie procentowość, ta whisky podczas picia, degustowania nie będzie sprawiała, że będziemy płakać, tak? Jedną z pierwszych whisky, którą bardzo dobrze pamiętam, jest single malt od Aberloura. Jest to Aberlour 10-letni. Pochodzi on z regionu Speyside. Sama destylarnia została założona przez pana Jamesa Fleminga w 1879 roku i mieści się na brzegach rzeki Spey i Lower. Tak się składa, że mam ze sobą butelkę 10-letniego Aberloura i jest to butelka starego typu. Teraz Aberlour wypuścił nową butelkę, trochę mniejszą, trochę grubszą. Mam też kieliszek. Dobra, to może koniec tego gadania i przejdźmy do degustacji. Co nam 10-letni Aberlour może zaproponować? Najpierw trzeba dobrze powąchać. Zapach, aromat. Zdecydowanie suszone owoce. Trochę wanilii. Taki bardzo klasyczny whiskowy zapach. Mi osobiście bardzo dobrze się kojarzy, ponieważ jest to pierwszy single malt, którego sam kupiłem. I również kupiłem go jako prezent dla swojego taty. Często gościła przy różnych imprezach, na różnych spotkaniach męskich. Swego czasu pojechaliśmy z kumplami na paintballa i jeden z kolegów z zapazuchy podczas przerwy właśnie wyciągnął Aberloura. Wyciągnął też jeden kieliszek i wszyscy raczyliśmy się tym Aberlourem. Fajny początek przygody z whisky. Dla mnie osobiście, przez to, że mam emocjonalny stosunek do niej, na pewno smakuje lepiej niż inne whisky, ponieważ jest to whisky, którą zapamiętałem bardzo dobrze i często gościła w moim domu. A jak smakuje? W smaku przyjemnie oleista, dużo słodyczy, wspomniane już suszone owoce, troszkę nut orzechowych, troszkę też alkoholu. No, jest to 10-letni malt, więc nie można od niego wiele wymagać. Natomiast jest to whisky, która początkującym amatorom tego trunku sprawi wiele przyjemności. Finisz średnio długi, lekko pieprzny. Kojarzy mi się też właśnie ze świętami, z takim bardzo klasycznymi smakami whisky.
Jak dobrze wąchać whisky? Zdecydowanie jeśli chodzi o degustację, to whisky najlepiej pić z kieliszków w kształcie tulipana lub zbliżonych do tego, ponieważ wszystkie aromaty wtedy w nich zostają, a nie ulatują. Oczywiście, kiedy używamy zwykłych szklanek typu Old Fashioned Glass, ten zapach po prostu, krótko mówiąc, ulatuje i jest o wiele trudniej wyczuć te aromaty. Taka ciekawostka anatomiczna. Jedna z dziurek jest zawsze bardziej drożna niż druga. To zmienia się w ciągu dnia kilkakrotnie, dlatego warto, kiedy wąchamy whisky, najpierw sprawdzić jedną dziurkę, a później drugą. Ja mam krzywy nos, dlatego zawsze mam drożniejszą bardziej prawą. Podsumowując, opowiedziałem Wam troszkę o swoim życiu, o zamiłowaniu do smaków i o tym, jak można przyjemnie spędzić czas z kumplami i dobrym trunkiem. Co łączy te 3 rzeczy? O tym dowiecie się w następnych odcinkach. Będą degustacje, dobre jedzenie i męskie pasje. Slangivar. Do zobaczenia.